No jak będziesz musiał wytłumaczyć średnio ogarniającemu Polakowi, dlaczego jest źle w kraju i wskażesz jedną konkretną grupę społeczną, czy dwie, czyli deweloperów i fliperów, to możesz przypisać im wszystkie negatywne cechy. Tak naprawdę cała spierdolina, którą robi rząd, zrzucasz na dwie grupy społeczne. To raz, że on zrozumie, że ktoś go w chuj robi, tak? A dwa, i tak tego nie zrozumie. Wchodzicie dzisiaj albo jutro do rządu. Jakie decyzje podejmujecie, żeby było łatwiej? Ja ze swojej strony to narzuciłbym urzędnikom w Warszawie realizację ich zadań. Tych dokumentów do uzupełnienia tego wniosku, nawet jak on będzie perfekcyjnie złożony, zawsze jest. To by wystarczyło. Taka prosta rzecz, żeby ten schemat zaczął działać i żeby te ceny tak szybko nie rosły. A to jest dobry moment na zakupienie mieszkania na wynajem? Zdecydowanie bardziej bezpieczny jest rynek nieruchomości. On tak nie reaguje jak pozostałe rynki finansowe. Możesz spać spokojnie. Jakie błędy teraz najczęściej popełniają inwestorzy? Ja się z Maciejem tutaj nie zgodzę. Uważam, że jeżeli tkwisz w złym produkcie i nie masz płynności finansowej, to należy tą nieruchomość sprzedać. Fale najbliższe mogą nadejść na rynku takich lokali inwestycyjnych. Dzień dobry widzowie. Dziś z nami, na razie się z widzami, ale dobra. Cześć Patryk, cześć Maciej. Panowie z Flip na Pierwotnym, Maciej Wellman, Patryk Sołtysiak. Panowie zrobili ponad 400 flipów, tak? Przeszło przez wasz portfel. Natomiast też pośredniczyliście w ponad 2700 transakcji. Zgadza się. Jaki waszym zdaniem byłby idealny scenariusz pomocy rządowej do pobudzenia popytu? Znaczy umówmy się, że jak rząd ma cokolwiek pomagać, to raczej z reguły przeszkadza. Mógłbym tylko i wyłącznie poddać analizie propozycje, które padły. Okay. Tak, bo każda ingerencja tak naprawdę wpływa niekorzystnie. Wystarczyłoby, żeby rząd doprowadził do tego, że nie mielibyśmy najdroższych kredytów w Europie, gdzie jesteśmy jeszcze mimo wszystko krajem rozwijającym się, a płacimy za koszt pieniądza więcej niż wszystkie rozwinięte gospodarki. Wystarczyłoby, żeby wprowadzić normalny kredyt o średnio europejskiej wartości i to by pomogło. Ale jak oni tego nie potrafią zrobić i koniecznie chcą wprowadzić to za pomocą programu, bo tak naprawdę oni wprowadzają tani pieniądz na rynku, ale na niezdrowych warunkach. Więc z tego, co rząd zaproponował obecny, to ten program MDM 2.0, wyjaśnię MDM. MDM to był program mieszkania dla młodych i on miał taką zasadę, że państwo dofinansowywało tobie kredyt jako pierwszemu nabywcy, młodemu małżeństwu i tak dalej, do określonej wartości cenowej za metr kwadratowy. Więc wzrost cen nie mógł nastąpić, bo deweloper nie mieścił się w programie. Wpłynęło to na popyt i tak sztucznie to było generowane. Umówmy się, że to było sztucznie, ale i tak to był najlepszy program ze wszystkich, które zostały wprowadzone. No bo pieniądze zostały wpompowane na rynek. 100 razy lepsze byłoby zrobienie tanich kredytów dla wszystkich, bo wtedy strona popytowa sama by przyregulowała i cenę, i możliwości zakupowe, dostępność podażową i tak dalej. Więc jak już miałby być program, to chyba ten MDM 2.0 byłby najzdrowszy, co nie znaczy wcale, że on byłby zdrowy. Czemu się mówi głównie jako o przyczynie wzrastających cen mieszkań i wymienia się fliperów, deweloperów, a nie mówi się o kredycie, że to ten kredyt czy oprocentowanie właściwie najwyższe w Europie wpływa na ceny, na kwoty, które płacimy za mieszkanie, na brak dostępności do kredytów. No jak będziesz musiał wytłumaczyć średnio ogarniającemu Polakowi, dlaczego jest źle w kraju i wskażesz jedną konkretną grupę społeczną, czy dwie, czyli deweloperów i fliperów, to możesz przypisać im wszystkie negatywne cechy, wszystkie zło, które tak naprawdę cała spierdolina, którą robi rząd, zrzucasz na dwie grupy społeczne. Jak będziesz mu tłumaczył, że jest drogi pieniądz i deweloper drogo pożycza i on przez to drogo płaci, to raz, że on zrozumie, że ktoś go w chuj robi, tak? A dwa, i tak tego nie zrozumie. A jak powiesz, że flipper jest zły, to jest jego wina, no to wystarczy wpisać, że flipperzy windują ceny, tam napisać z odmyślników 3 razy hejt i temat jest zamknięty. I to nie jest wina rządu, nie jest wina nieudolności NBP, nie jest wina tego, że mało zarabiamy, tylko tam jakaś grupa społeczna, która w ogóle nie ma wpływu na rynek, która kupuje, nie wiem, 2-3% nieruchomości w Polsce, to oni są winni. I nie musisz tłumaczyć, co to WIBOR. I koniec. I temat jest zamknięty i dziękuję. Następne pytanie. To następne pytanie, czy nie? Czy jeszcze do tego? Ja jeszcze tylko bym dodał, jeśli mogę. No przede wszystkim, jeśli chodzi o ekonomię, to jest prawo popytu i podaży. Więc żeby wzmożyć popyt, może trzeba by było zwiększyć podaż, czyli udostępnić deweloperom działki, które w tej chwili gdzieś tam są w jakichś różnych procesach uwolnienia,
żeby ułatwić po prostu ten dostęp i dzięki czemu deweloperzy skrócą znacznie czas i tego produktu po prostu wprowadzą na rynek więcej. No bo zwalczanie inflacji to jest zwiększenie produkcji, więc myślę, że tutaj to jest główną przyczyną. Dobra, to teraz pobawmy się trochę w fantazjowanie. Wchodzicie dzisiaj albo jutro do rządu. Jakie decyzje podejmujecie, żeby było łatwiej i żeby był łatwiejszy dostęp do mieszkań dla regularnych Polaków, do kredytów? Ja przede wszystkim bym nie przeszkadzał. Dałbym uczestnikom rynku, bo oni wiedzą doskonale i co robią, czym się zajmują, nie robią tego pierwszy raz. Ja nie mając doświadczenia, akurat w tym wypadku mam, ale nie mając tego doświadczenia, patrząc generalnie na cały proces, po prostu pozwoliłbym się bawić tej piaskownicy. I jeżeli ktoś się skaleczy, no to sorry, miał tego ryzyko, tak? I gdzieś tam no, musi się liczyć z takimi konsekwencjami, także nie wspomagałbym tego rynku. Ale już mówiłeś o tym, że uwolniłbyś działki, czyli wpłynąłbyś na samorządy, żeby uwolniły Jeżeli działki. patrzymy na dany proces, no to tak, to tutaj może w tym zakresie po prostu bym to piaskownicę zbudował. No, ja ze swojej strony to narzuciłbym urzędnikom w Warszawie realizację ich zadań, bo jeżeli składasz wniosek o pozwolenie na budowę bloku, przepis mówi, że w ciągu 30 dni powinieneś otrzymać decyzję pozytywną lub negatywną. Ale zawsze urzędnik państwowy może poprosić Cię o uzupełnienie tych dokumentów. Jeżeli składasz wniosek na inwestycję jakąkolwiek wielorodzinną, to tych dokumentów do uzupełnienia tego wniosku, nawet jak on będzie perfekcyjnie złożony, zawsze jest ileś naście, ileś dziesiąt, ileś set. Najczęściej to zawiadomienie i w ogóle to, że ktoś siada do tego wniosku, prawdopodobnie jest między 27 a 29 dniem. Czyli te 30 dni wniosek leży na półce, nabiera mocy urzędowej, tak? I 30 dnia, jak pani wraca z pączkiem i z kawą, mówi, dobra, to co tu, nie ma jakiejś tam mapki, tak? No i teraz ona wysyła zawiadomienie, ty musisz wystąpić o mapę i to wraca. I żeby ceny nie rosły tak szybko w Warszawie, gdzie średni czas oczekiwania na pozwolenie na budowę dzisiaj w Warszawie jest około 3 lata od złożenia dokumentów, a byłoby wydawane 30 dni, to jest abstrakcyjnie, ale niechby zamykali się w tych 90 dniach, to ten koszt pieniądza, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, dewelopera, który trzyma działkę 3-4 lata od momentu zakupu, to przecież ten kapitał kosztuje, to by wystarczyło. Taka prosta rzecz, żeby ten schemat zaczął działać i żeby te ceny tak szybko nie rosły. To jest takie zero-jedynkowe, bo tą informację mamy od deweloperów w Warszawie, że po prostu czas na zdobycie papierów jest abstrakcyjny. I z jednej strony uwolnienie działek ok, ale nawet na tych działkach, które są, to wystarczy tylko tym ludziom, urzędnikom nakazać realizację tego, co jest w ustawie. To wszystko. Tu nie trzeba czarować, nie trzeba dotować tego, nie trzeba wrzucać do tego pieniędzy, rynek sam się uzdrowi. Czyli pozwolić działać, ale też według zasad, żeby to działało, tak? Tak. A jak obecny cykl gospodarczy wpływa na decyzje deweloperów? Jak będą zachowywać się deweloperzy teraz? Niektórzy działają bardzo zapobiegawczo, jeśli chodzi o nowe inwestycje, natomiast ci najwięksi idą pod prąd i mam wrażenie, że chcą troszeczkę zdominować rynek. Także ci najwięksi gracze, zresztą jak spojrzymy na zachodnie rynki deweloperskie, no to też zauważymy, że tych deweloperów jest mniej i ci deweloperzy są więksi, zdecydowanie więksi. Bo gdzieś tam tą grę już rozegrali, troszeczkę ten rynek jest bardziej dojrzały na zachodzie i więcej przeszedł, więc myślę, że w tym kierunku u nas też to pójdzie. Że tych deweloperów będzie zdecydowanie mniej i ci więksi gracze będą stanowili zdecydowaną większość jako uczestnicy rynku deweloperskiego. Okej. A dla inwestorów to jest teraz czas jakiejś weryfikacji, sprawdzenia kto To tak miał naprawdę jakie karty? jak jesteś w rynku, to każdy czas jest weryfikacją inwestorów i jest grupa ludzi, która jak idzie super ekstra, to są i tylko cokolwiek się wydarzy nie po ich myśli, to od razu uciekają z kapitałem. Więc tak naprawdę no to biznes z dnia na dzień weryfikuje wszystkich. A widać ten odpływ teraz? No bo ludzie są zakorkowani inwestycjami. Wiesz co, naturalnie, że widać, tylko jak weźmiemy pod uwagę ostatnie 4 lata i ilość tych fluktuacji, która miała miejsce, ilość zagrożeń, które gdzieś się tam na rynku pojawiły, to oni cały czas góra dół, góra dół, góra dół, ale jest pewna grupa tak zwanych niedzielnych inwestorów, która inwestuje w ostatnim możliwym momencie, bo już wszyscy dookoła inwestują, to on też wchodzi w ten biznes i potem cokolwiek się dzieje, bo szwagier mu opowiadał, że będzie super i to miesiąc dłużej się sprzedaje mieszkanie, to on już ponownie nie wróci na rynek, albo wróci za 3 lata, jak znowu będzie taka ogólna hossa. Więc czy to są inwestorzy, czy to są osoby, które przez przypadek znalazły się na rynku? Wydaje mi się, że ciężko mówić o nich jako takich regularnych osobach, które
Taka ulica tak zwana. Tak zwana ulica, więc tutaj ona zawsze wpada i wypada. Czyli dla Was to nie ma znaczenia, że jest akurat moda teraz, w cudzysłowie moda na inwestowanie i coraz więcej Polaków parkuje tam swoje pieniądze, bo wiecie, że oni jakby i tak wypadną z tego rynku, jeśli przyjdzie jakiś kryzys, tak? I przestraszą się i wyjdą stamtąd, wycofają. My z inwestorami współpracujemy, także nie Mówię o boimy się pojedynczych. tej ilości inwestorów. To w ogóle nie ma wpływu na biznes. Jest produkowany średnio w Polsce, teraz trochę mniej, ale między 120 a 150 tysięcy mieszkań w stanie deweloperskim w tym kraju. Jest przestrzeń dla każdego i dla wszystkich. Nie jesteśmy w stanie tego zagospodarować. Fliperzy i tak skupują 2-3% mieszkań w tym kraju, więc czy ta ulica wchodzi bardzo i dużo, czy nie, to przy tak dużej podaży mieszkań deweloperskich, które i tak jest de facto mało, za mało, ale według danych GUS-u jest w budowie 892 tysiące mieszkań w tym kraju, więc jest na czym pracować, jest tu miejsca dla wszystkich, bo część z nich nie kupi mieszkań na rynku pierwotnym, część z nich zainwestuje w mieszkanie na rynku wtórnym, czy w kamienicy, a tak naprawdę to jest niepoliczalna liczba ofert. No oczywiście jakbyśmy odpalili dane, to może byśmy się gdzieś dochrapali tego, ile ich jest, ale to jest bardzo duża liczba dostępnych lokali i jakby żaden popyt nie jest w stanie je zagospodarować na ten moment. Natomiast jeśli chodzi o nasze podwórko i jakby wachlarz klientów, których obsługujemy, no to zdecydowanie więcej teraz klientów jest, którzy chcą za naszym pośrednictwem nabyć mieszkanie na wynajem. Nie w celu obrotu. Ta proporcja się troszeczkę zmieniła. A to jest dobry moment na zakupienie mieszkania na wynajem? To zależy, jak patrzysz na rynek, czy masz nadwyżki kapitałowe i jesteś skłonny do relokowania tego kapitału, a sporo Polaków stoi pod znakiem zapytania w tym momencie. Nie chce wchodzić w giełdę, nie chce wchodzić w kryptowaluty, bo się po prostu na tym te osoby nie znają, więc lokują pieniądze w nieruchomościach, czyli aktywa bezpiecznego. Ja akurat działam na rynku kryptowalut, także wiem, jak to wygląda i trzeba mieć niesamowite nerwy na wodzy, żeby ten rynek okiełznać i dobre produkty wybierać. To może dlatego się wybudzasz w nocy. Natomiast to nie jest temat może na dzisiaj. Natomiast zdecydowanie bardziej bezpieczny jest rynek nieruchomości. On tak nie reaguje jak pozostałe rynki finansowe. Możesz spać spokojnie i ten przepływ pieniężny comiesięczny otrzymujesz z tytułu dochodu pasywnego z racji strategii najmu. Okay, czyli bezpiecznie w tych czasach. Chyba w każdych czasach, jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, tak przyjrzymy nam 100 lat historii na tych zachodnich rynkach, to raczej każdy, kto wszedł w nieruchomości z myślą o długim horyzoncie czasowym, to każdy wygrał. Tak, jeżeli Nigdy nie przetrzymał... wiemy, czy jesteśmy na górce, czy na dołku, bo nigdy nie wiemy, w jakim miejscu jesteśmy w historii, ale jeżeli kupujesz i zakładasz, że sprzedasz za 20 lat, to obojętnie w którym miejscu nie kupisz, to i tak zawsze wygrałeś. Nawet przy kryzysie. Zawsze. Jakie błędy teraz najczęściej popełniają inwestorzy w tych obecnych czasach? Panikują przede wszystkim i za wszelką cenę starają się sprzedać nieruchomość, bo ktoś kupił. Załóżmy, że masz kapitał już 500-600 tysięcy złotych, kupiłeś to twoje mieszkanie i ono ci stoi. I nastawiłeś się na jakiś tam zysk X. Niech będzie 20% od kapitału. I teraz wyjście za wszelką cenę z tej inwestycji, dumpingowanie ceny niczego ci nie wniesie, bo nie kupisz od dewelopera taniej, dużo taniej, bo te ceny, mimo że promocje się pojawiają, to raczej są konstans. Jeszcze gorzej, jakbyś sprzedał to mieszkanie i nie zreinwestował tego kapitału, więc może warto zmienić strategię, wynająć to mieszkanie, poczekać 2 lata, wziąć 6% w pierwszym roku, 6% w drugim, to już masz 12% zarobku i tak wzrost wartości ceny w nieruchomości i finalnie ten wynik będzie dodatni, czyli odradzałbym podejmowanie nerwowych ruchów, bo ja dzisiaj muszę mieć tu i teraz kapitał. Jak będziesz potrzebował kapitał, to zawsze możesz zejść z ceny i je sprzedać, ale jak nie masz ciśnienia w postaci rat, w postaci tego, że chcesz go gdzieś zrelokować koniecznie na siłę, to po prostu zachowaj spokój. Ja się z Maciejem tutaj nie zgodzę. Uważam, że jeżeli tkwisz w złym produkcie i nie masz płynności finansowej, to należy tą nieruchomość sprzedać. Chociażbyś miał być trochę pod wodą, czasami trzeba się pogodzić ze stratą. Pytanie, czy kupiłeś dobry produkt? Czy to jest produkt na te czasy? Jaka jest Twoja strategia działania? Czy masz nadwyżki finansowe, czy nie? Także nie do końca myślę, że jeżeli tkwisz z danym produktem, to trzeba się z nim po prostu pożegnać i relokować te środki w aktywo, które w danym momencie jest w lepszym trendzie. Dobrze, to płynnie przejdźmy do tego, co właśnie będzie w trendzie z produktów nieruchomościowych w tym roku. Co będzie się najlepiej sprzedawać, w co najlepiej iść? No ja myślę, że jednak mimo wszystko rynek premium się broni bardzo mocno. Rynek premium i półpremium, bo my w Poznaniu nie mamy rynku premium, więc musimy się odnieść do mieszkań o podwyższonym standardzie, gdzie jest pewna grupa ludzi w Polsce, zamożnych, która poszukuje
odpowiednich produktów, które zrealizują ich potrzeby. Tych produktów na rynku jest stosunkowo niewiele, ponieważ w skali całego kraju tych super ekstra inwestycji jest bardzo mało i oczywiście w każdej inwestycji masz lepsze i gorsze mieszkania, więc tych naprawdę optymalnych apartamentów, mieszkań, penthouse'ów jest naprawdę ograniczona liczba, a mimo wszystko ta grupa osób zamożnych, ona się z dnia na dzień powiększa. I strona podażowa w tym konkretnym wąskim segmencie nie nadąża z produkcją na realizację ich potrzeb, albo te produkty, mimo iż są tworzone, one nie spełniają ich oczekiwań. Więc w tym bardzo wąskim pasie dostarczania tych ekskluzywnych, w Poznaniu nie ma ekskluzywnych, ale o podwyższonym standardzie, adekwatnym do ich potrzeb, to jest miejsce do tego, żeby cały czas pracować. No i to jest wymagający klient, ale bardziej konkretny, nie? On przede wszystkim nie posiłkuje się kredytem hipotecznym, on płaci gotówką, produkt ma spełniać jego oczekiwania, on cały czas potrzebuje tego produktu, jego nie interesują wysokie stopy procentowe, jego nie interesuje to, co się dzieje na rynku, bo on i tak ma nadwyżki finansowe, które chce zainwestować w mieszkanie. Myślę, że jeśli chodzi o samą mieszkaniówkę, to w obecnym czasie skupiłbym się na małych lokalach. One od zawsze łapią największą płynność, na nie zawsze jest najwięcej chętnych, największy lejek sprzedażowy. Czasami możesz nawet przepłacić za dany lokal, ale finalnie cena całkowita i tak będzie niższa od takiego mieszkania 70 czy 80, w większości przypadków 80-metrowego, więc jeżeli będziesz widziała światełko w tunelu do tej obniżki, może wtedy można spróbować się przerzucić na troszeczkę takie produkty, którymi zainteresowani są klienci kredytowi. Natomiast dzisiaj, jeśli chodzi o mieszkaniówkę, małe lokale, no i z racji tego, że sam jestem gdzieś tam w procesie poszukiwania domu i widzę, jak oferty w mojej lokalizacji chociażby domów takich 200-metrowych, 300-metrowych schodzą, pomimo wysokiej ceny. Ostatnio przyglądałem się ofercie domu za 4,5 miliona. Myślałem, że to będzie wisiało z kilka dobrych miesięcy. Minęły 3 tygodnie, oferty nie ma. I byłem w ciężkim szoku, jak to jest, gdzie obecnie tej płynności nie ma, a tutaj proszę. I ta oferta nie wróciła już na rynek, a minęło kilka miesięcy, więc został dom sprzedany. Więc myślę, że domy jednorodzinne w dobrych lokalizacjach dla osób, które w kryzysie czy nie w kryzysie ogólnie się wzbogaciły, myślę, że ten trend też będzie raczej w najbliższym czasie zwyżkowy. Właśnie chciałem o to dopytać, czy ten popyt na domki, czy inwestycje podmiejskie będzie się zwiększał, czy raczej ludzie wracają do miast? Tutaj Patryk powiedział, że to są domy w dobrych lokalizacjach, a podmiejskie lokalizacje dzisiaj raczej są dla klasy średniej, to jeszcze nie są topowe. Domy może niekoniecznie, jeśli chodzi o miejscowości satelitarne do dużych miast, natomiast mieszkania jak najbardziej, jeśli już mówimy o lokalizacjach, dlatego że obecnie jest bardzo dobre połączenie komunikacyjne miejscowości satelitarnych z dużymi miastami. Ta infrastruktura komunikacyjna została rozbudowana, poprawiła się na przestrzeni ostatnich 10 lat. Mamy dostęp do kolejki metropolitarnej, mamy trasy szybkiego ruchu dookoła danych miast, więc dużo łatwiej komunikacyjnie jest się takiej osobie poruszać, mieszkając pod miastem, ale w miejscowości satelitarnej, a całe zaplecze usługowe taka osoba ma zapewnione, a ceny są, nawet śmiałbym twierdzić, o 1/3 niższe niż na obrzeżach tych dużych miast, tych popularnych sypialniach. A czy mieszkania z rynku wtórnego wrócą do łask, czy nadal rynek pierwotny będzie dominował w inwestycjach? Wydaje mi się, że jednak Polacy mimo wszystko się bogacą i widać ten trend, nawet hegemonii. Kiedyś rynek wtórny, jak młode małżeństwa szukały mieszkań, to blok z płyty i tak dalej. Dzisiaj te potrzeby rosną. Miejsca postojowe, winda, szerokie klatki schodowe, place zabaw, zamknięte osiedla, duże przeszklenia. I z racji tego, że się bogacimy, to z automatu szukamy produktów, które mają wyższy standard, spełniają nasze coraz wyższe oczekiwania, więc nie sądzę, żeby bogacące się społeczeństwo miało zrobić krok do tyłu. Nie ma do tego ku temu podstaw, tak? Średnia powierzchnia mieszkania w Polsce jest ze 40 metrów, a na zachodzie jest 65. To jest 50% większe mieszkanie. Więc z automatu, jak będziemy się bogacić, to będziemy chcieli większe jednostki mieszkaniowe o coraz wyższym standardzie. Co w takim razie z rynkiem wtórnym i wielką płytą? Co się będzie działo? To, że się dokończę bogaci pewna część społeczeństwa, to nie znaczy, że wszyscy, nie? Więc na nasz kraj i tak mamy bardzo dużą liczbę odbiorców tych mieszkań w bloku z płyty. Po prostu nie każdego będzie stać na mieszkanie na rynku pierwotnym. Ja akurat inwestuję w mieszkania na wynajem, takie właśnie 60-metrowe, jeśli chodzi o bloki z wielkiej płyty i widzę, co się dzieje na takich osiedlach. Coraz więcej jest po prostu imigrantów zamieszkujących takie bloki z wielkiej płyty i myślę, że ta tendencja będzie się poszerzała, jeśli chodzi o mieszkańców. Niestety
niestety starzejące się społeczeństwo, które w tej substancji w tej chwili żyje. Niestety niedługo umrze, no i ktoś będzie musiał to miejsce zastąpić i prawdopodobnie będą to tego typu osoby. Jeśli chodzi o małe mieszkania, kupującymi osobami będą osoby, które kupują sobie pierwsze mieszkanie na start, natomiast w znacznej większości w tym kierunku to będzie szło i też widzę to po różnych innych dużych aglomeracjach miejskich w innych krajach. Takie, można powiedzieć, kiedyś lokalizacje topowe, centralne, teraz to są slumsy, a obrzeża miast wiodą prym. Więc tutaj może ta tendencja się również poszerzać. Natomiast innym rynkiem wtórnym jest rynek wtórny młody, czyli takie bloki właśnie wybudowane po 2000 roku, 2012, 2015, 2018. To są ciekawe, nowe osiedla, jakby można powiedzieć miasta w mieście i tutaj myślę, że to też będzie ciekawy produkt dla osób. Oprócz rynku pierwotnego oczywiście, gdzie no, żyjemy w nowym mieszkaniu, tak jak kupujemy nowy samochód. Po prostu ktoś niekoniecznie chce mieszkać w używanym mieszkaniu. To, co powiedziałeś o tych slumsach, pamiętam z któregoś wywiadu i też pytałem jednego z inwestorów o przyszłość Wielkiej Płyty i właśnie mówił o tym rozwarstwieniu, że coraz bardziej będzie widać tę skrajność, że będzie widać to ubóstwo w Wielkiej Płycie i też użył słowa slumsy. A widzicie jakieś rozwiązanie nowe na rynku, które będą rozwijane? No tutaj można powiedzieć, szukamy takich niebieskich oceanów, jak to w literaturze często takie stwierdzenie pada, bo w niektórych aspektach, jeśli chodzi o rynek nieruchomości, spotykamy się z taflą, czyli fala już minęła, no to my tych fal gdzieś tam dopatrujemy. I mamy wrażenie, że takie fale najbliższe mogą nadejść na rynku takich lokali inwestycyjnych, mikroapartamentów na 23% VAT-ie, ze względu na to, że coraz większa część osób, o czym już wcześniej z Tobą rozmawialiśmy odnośnie przedsiębiorczości, będzie szukała biznesu, będzie tworzyła te biznesy, a tworząc biznes, no to mamy do czynienia z VAT-em, prowadząc działalność gospodarczą mamy do czynienia z VAT-em i ten VAT w jakiś sposób trzeba będzie też rozliczyć. I myślę, że tutaj takie lokale, czy to o charakterze właśnie takiego najmu krótkoterminowego, myślę, że mogą być coraz bardziej popularne. To są małe takie lokale usługowe, a la mieszkania. Z funkcją mieszkalną. Z funkcją, można powiedzieć, mieszkalną, które mają wiele korzyści, jak chociażby to, że jeśli chodzi o samą stopę zwrotu z najmu, w podstawie mamy zdecydowanie niższą cenę i co za tym idzie, uzyskujemy zdecydowanie lepsze procenty, jeśli chodzi o wynik, o rentowność, a dwa, no nie obowiązuje ustawa o ochronie praw lokatorów, więc łatwiej będzie można po prostu taki biznes i bezpieczniej prowadzić. Czyli odzyskać lokal łatwiej. Ale tutaj kluczowe w ogóle dla konsumentów, czyli dla nabywców, którzy mają mieszkać w tych lokalach, jest to, że one są po prostu tańsze. A dlaczego są tańsze? Dlatego, że nie obowiązuje nas liczba miejsc postojowych przynależna do mieszkań, bo to jest miejsce zamieszkania zbiorowego. Deweloper nie musi budować hali garażowej. Hala garażowa znacząco podwyższa ceny produkcji, jeżeli chodzi o budowę, a jednak jeżeli chcemy tworzyć produkt dostępny do możliwie dużej ilości osób, to tu cena gra kluczową rolę. I zaraz z tego, że nie ma hali, nie trzeba robić tych miejsc postojowych, to ten produkt z automatu staje się dostępny dla większej ilości ludzi. I tak naprawdę tutaj jest clue też tych rozwiązań, dlaczego one będą wdrażane na rynek. Rynek lokali usługowych jako taki miał gorszy moment po tej słynnej chorobie, gdzie jednak dużo osób siedziało w domach i ten dołek już jest za nami, więc w niektórych branżach, gdzie jest konieczność pojawienia się w pracy, jak chociażby branża medyczna, przecież nie wyleczysz się przez telefon, nie wyleczysz się na komputerze, musisz się pojawić u lekarza. Doktor Google nie wyleczy? Próbuję. Myślę, że tutaj też, jeśli chodzi o tą niszę, ona gdzieś tam będzie się mocniej rozwijała. Tu wyjaśnijmy, bo chodzi o te lokale, powiedzmy, że to funkcjonuje mniej więcej jak akademik, jak hotel. Chodzi o budynki zamieszkania zbiorowego. Dokładnie, małe lokale, które nie podlegają ustawie o ochronie praw lokatorskich. Nie są mieszkaniami, po prostu z ustawy mieszkaniami, mieszkania tak. nie są, zgodnie z ustawą nie są mieszkaniami. Ale można w nich mieszkać normalnie, pełnoprawnie. Tymczasowo. Tymczasowy pobyt może być. To jest Waszym zdaniem ten trend, który będzie teraz się rozwijał? Tak uważamy. Dlatego, że
Nie ma też działek z przeznaczeniem mieszkalnym w lokalizacjach, dobrych lokalizacjach, centralnych lokalizacjach, też na obrzeżach tych mniejszych miast, centralnej części tych mniejszych miast. Nie ma już działek o charakterze mieszkalnym, są tylko te z przeznaczeniem właśnie usługowym, więc no, deweloperzy siłą rzeczy będą musieli na takich gruntach taki produkt budować. Co zresztą widać we Wrocławiu, bo Wrocław bardzo dużo ma takich produktów na rynku i myślę, że konsument już też jest jako tako zaznajomiony i świadomy i wie, z czym to się je. Mogę podać jako żywy przykład, żeby podeprzeć to praktyką o tej inwestycji w Luboniu, gdzie mamy tam 312 lokali usługowych, gdzie cena za jednostkę to jest 125 tysięcy złotych. I zakup mieszkania za 500-600 tysięcy złotych jako pierwszego jest dużym wyzwaniem dla każdego w tym kraju. Ale zakup swojego własnego niezależnego mieszkania, gdzie masz własną toaletę, własną lodówkę, masz siłownię na osiedlu, osiedle jest zamknięte, strzeżone i w 9 minut dojeżdżasz do centrum Poznania, gdzie tramwajem ciężko w Poznaniu się gdzieś przedostać 9 minut, za 125 tysięcy, oczywiście musisz to wykończyć, ale umówmy się, że 15 metrów da radę większość Polaków systemem gospodarczym zrealizować, leży praktycznie w zasięgu każdej rodziny, każdej jednostki, bo jest to kwota przy dzisiejszych zarobkach do zrealizowania. Ci rodzice dadzą 3 dychy, może ze ślubu Ci zostały 3 dychy i z karty kredytowej weźmiesz resztę. Dzisiaj ludzie oczekują takiej niezależności. Nieważne, że to jest mikro, nieważne, że to jest małe, ale to jest tylko i wyłącznie Twoje. Więc mała niezależność jest lepsza niż mieszkanie w wynajmowanym mieszkaniu czy mieszkanie w pokoju. No ale też niekoniecznie, oczywiście jako osoba fizyczna możesz taki lokal nabyć i ten VAT rozliczyć, tylko trzeba się zarejestrować jako czynny płatnik podatku VAT, ale myślę tutaj bardziej nawet o osobach, które prowadzą właśnie tą działalność gospodarczą, żeby po prostu zainwestować swoje środki i co za tym idzie rozliczyć ten VAT i mieć w podstawie zdecydowanie niższą cenę. Mówiłeś mikro, niektórzy nazywają to pato. Najczęściej nazywają to ci, którzy mieszkają na pokoju u mamy i mają średnią wiedzę na temat tego, jak wygląda życie, bo rozwożą na przykład żarcie na Uberze, na rowerze 3 dni w tygodniu i narzekają, jaki ten świat jest zły. Także opinia akurat takich osób nie ma żadnej wartości. Ale jest, rozumiem, popyt, czyli to nie jest tak, że wy wpychacie na siłę tych ludzi do tych... Jeżeli nie byłoby popytu, to nie byłoby podaży. Jeżeli nie było zainteresowania po stronie kupującej, to deweloper nie budowałby 300 lokali. Ale sprzedaje się to, nie tak? jest Ile jedyna wam zostało jeszcze tam jednostek? Połowa. Ja akurat też kupuję tam te lokale usługowe i Kupujemy, bo ja też. ale moja strategia jest troszeczkę inna, bo ja wynajmuję te lokale firmom pod kwatery pracownicze, które po prostu lokują pracowników, więc ja rozliczam się z firmą na 23% VAT-ie i ja w tym momencie już mam klientów, którzy czekają, aż ten produkt się wybuduje. Jest jeszcze połowa mieszkań, jak coś znam dostawcę tych lokali, więc Ja już też mam, mogę ci ale załatwić. to po prostu musimy czekać. Zawsze lokali, nie pracowników. W jednej z rozmów z Wami nauczyłem się negocjować, wynegocjuję zaraz dobre warunki. Przerobiliśmy sobie już te nowe rozwiązania, a jakie innowacje można wprowadzić na rynek nieruchomości, żeby on się rozwijał? Jednak rynek nieruchomości, jeśli chodzi o innowacje, w zależności od tego, jak to rozumujemy, stoi w kontrze do reszty. I jeśli chodzi o technologię AI i tak dalej. Może przy sprzedaży to na pewno pomoże. Takie formy, gdzie siedzisz sobie na biurku i masz już wszystko w 3D, jest jakiś agent, który sprzedaje Ci tą nieruchomość i jest sztuczną inteligencją i będzie zdecydowanie lepszy niż fizyczna osoba, ok, ale jako tako myślę, że najlepiej funkcjonują takie staroświeckie, boomerskie, proste metody. One najlepiej przemawiają do takiej osoby, która dzisiaj kupuje lokala. Jest to osoba powyżej 25 roku życia, do powiedzmy 55, 60, więc na ten moment w tym zakresie może pod kątem samej technologii budowy i rozwiązań proekologicznych na pewno gdzieś tam będzie to doceniane na rynku w najbliższym czasie, ale poza tym myślę, że rynek jest ten dosyć specyficzny, taki właśnie staroświecki. Czyli nie będziemy drukować bloków na razie jeszcze? Na pewno jeszcze nie. Tutaj deweloperzy mają problem z instalowaniem podstawowych smart home'ów. Robi to co 10 czy co 15 deweloper na rynku, a to nie jest jakiś duży koszt i wyzwanie. To zanim oni kupią drukarki 3D, to one będą powoli wychodzić z użytku. Dobra, skoro przy deweloperach, to deweloperzy będą teraz zmuszeni do obniżek cen, do stosowania rabatów, czy raczej przeczekają ten okres? Nowe przepisy, które zostały wdrożone, ale będą obowiązywać do nowych pozwoleń na budowę. Chodzi o to, że blok musi być bardziej ciepły, spełniać inne wymagania, spowoduje średni wzrost cen w kraju mniej więcej między 1000 a 1500 zł. Nie jesteśmy w stanie tego uniknąć. To wszystko, co jest teraz budowane, jest budowane na starych pozwoleniach na budowę i ich te normy nie obowiązują. Nowe normy powodują z automatu wzrost cen o 1000-1500 zł na metrze kwadratowym produkcji. I jeszcze bez marży, więc nawet gdyby deweloper miał obniżyć cenę,
tak, to i tak jej nie obniży, bo ten 1500 zł mu z automatu wchodzi do nowej inwestycji. Więc nie ma tu do tego przestrzeni. Deweloperzy będą wprowadzać mniej mieszkań, ale nie są w stanie schodzić z tych cen przez ten duży koszt pieniądza, o którym rozmawialiśmy, przez te nowe normy, przez bardzo wysoki stosunek miejsc postojowych do liczby lokali, ewentualnie przez wprowadzenie trochę takich innowacji jak smart home i tak dalej. Tu naprawdę przez to, że czeka 4 lata na pozwolenie na budowę w Warszawie, jak się spojrzy, jak dużym wyzwaniem jest postawienie zabudowy wielorodzinnej w jednych z 6 największych miast Polski, to jest bardzo czasochłonne i bardzo energochłonne, więc też nikt nie będzie tego robił za 5 czy 7% marży, bo po prostu stwierdzi, że nie będzie budował i wrzuci to na lokatę. Myślę, że finalnie na rynku wygrywa płynność. Ten, kto po prostu tą płynność będzie miał, nie będzie specjalnie schodził z cen, bo to mu się nie będzie opłacało i będzie mógł sobie poczekać. Natomiast deweloper, który będzie miał problemy finansowe w danym momencie, no niestety będzie musiał przysłowiowo, kolokwialnie rzecz mówiąc, ściągnąć gacie. A może się tak zdarzyć, to co mówiłeś, że część deweloperów ucieknie z rynku, bo przestanie im się to opłacać i nie wiem, zdywersyfikują albo w ogóle przerzucą biznes swój gdzie indziej? Nie uciekną z rynku, będzie tak jak miało to miejsce z bankami. Kiedyś mieliśmy 23 banki w Polsce, tak naprawdę dzisiaj mamy 7, nastąpi konsolidacja, więksi skupią mniejszych i będziesz miał 7 deweloperów w kraju. Może więcej, może 17, to co mówiliśmy, ale analogiczna sytuacja do sytuacji bankowej. No i pewnie dalej, tak jak banki, pozostaną z kołkiem w dupie. Ale nasuwa mi się taka konkluzja tutaj, że jesteśmy przeregulowani w ogóle. Ale to na każdej płaszczyźnie. Na każdej jednej. Jakiegokolwiek biznesu byśmy się nie chwycili, to myślę, że wszędzie te nadmiar regulacji uniemożliwia płynne zarabianie pieniędzy. To może teraz przejdźmy do czegoś bardziej optymistycznego, albo rzućmy trochę światła, gdzie w najbliższym czasie, jakie miasta w Polsce będą najlepsze do inwestowania w nieruchomości? W krótkim terminie, patrząc na 6 największych miast, bo te obsługujemy, to jest ciekawa sytuacja. Może wymieńmy te miasta. Znaczy właściwie 7, ale 6 w danym roku, bo mamy do czynienia tutaj z Krakowem, z Wrocławiem, z Poznaniem, z Trójmiastem, z Łodzią, naprzemiennie z aglomeracją katowicką. No i jeszcze Warszawa. Oj, przepraszam oczywiście, bo myślałem, to jest taka oczywista oczywistość, że bo z Warszawy obsługujemy najczęściej. I jest o tyle ciekawa sytuacja, że niektóre rynki zachowywały się w kontrze jakby do sytuacji, bo gdzie reszta rynku na przykład jak to było w 2023 roku, czyli pokłosiem programu rządowego kredyt BK 2%, wszyscy deweloperzy zaczęli budować tym optymizmem, można powiedzieć, szeroko idącym, natomiast Kraków wtedy się wstrzymał. Teraz reszta rynku gdzieś tam w różnym okresie czasu powoli widzimy, że wyhamowuje, natomiast Kraków nagle zaczął budować. Więc już z wysokiego C będąc, jeśli chodzi o sam pułap cenowy, więc myślę, że to jest ciekawa sytuacja. Co się zadzieje, biorąc pod uwagę to, że dzisiaj rozpoczynają się budowy tych inwestycji albo od początku 2024 roku, czyli jeżeli budowa średnio trwa 2 lata, 24 miesiące, no to w 2026 roku podejrzewamy, że będzie większy wysyp gotowych mieszkań w Krakowie. Natomiast jeśli chodzi o hamulec ręczny, który zaciągnęła reszta rynku, w 2026 może być zdecydowanie mniejsza podaż. Z kolei 2025 no to jest większa ilość produktów dostępnych dzisiaj, mniejsza w Krakowie. Więc Poznań akurat bardzo mocno ostatnimi czasy zaciągnął hamulec ręczny, co widzimy po słupkach, wykresach i statystykach. Jest dobra sprzedaż, natomiast w Poznaniu wyhamowała podaż. Więc myślę, że na te takie przysłowiowe dziury w ziemi to jest bardzo dobry rynek obecnie. Jeśli chodzi o mieszkania gotowe, zdecydowanie Kraków w tej chwili, tak? Jeżeli chcemy, powiedzmy, w krótkim terminie pohandlować. Natomiast ogólnie w długim terminie, biorąc pod uwagę strategię najmu, no to dalej Warszawa i Łódź. Moim zdaniem Łódź. Nie wiem, Maciej może się nie zgodzi, ale ja uważam, że taki w perspektywie 10-15-letniej Łódź bardzo mocno się rozwija. My widzimy ten postęp, który co roku wracamy do Łodzi, występuje, więc myślę, że na przestrzeni tych 10-15 lat, jeśli chodzi o strategię najmu, Łódź będzie bardzo dobrze się trzymała. Biorąc pod uwagę obecny poziom cenowy i możliwość negocjacji z racji tego, że ta podaż dzisiaj jest wysoka, można fajne warunki ponegocjować i te mieszkania sobie kupić w portfelu długoterminowym. Maciej, co Ci w Łodzi nie pasuje? Nie, to nie jest tak, że mi w Łodzi coś nie pasuje, ale no faktem jest, że pieniądze, które płyną do tego kraju, czy z Unii Europejskiej, czy z budżetu państwa,
no to mniej więcej są dzielone tak, 40% zostaje w Warszawie, 60% idzie na resztę kraju. I Warszawa tak czy siak nie pozwoli się za bardzo rozwinąć Łodzi, dlatego że ona rządzi i dzieli w tym kraju i tak to wynika z przepływu pieniędzy, no bo stolica ma pieniądze, ma najwięcej urzędników, więc Łódź oczywiście się będzie rozwijała, ale sama stolica jej nie pozwoli zbyt szybko i zbyt mocno rosnąć, no bo nie odda jakby, bo to jest zbyt blisko. Okej, a małe miejscowości to jest dobry kierunek na inwestowanie w mieszkanie na wynajem? Na ten moment nie, dlatego że ceny w małych miejscowościach bardzo mocno zbliżyły się do cen w większych miejscowościach i mimo wszystko nieruchomości w miejscowości 150 000 mieszkańców są sprzedawane po takiej samej cenie, co w miejscowości, gdzie jest 8 000 mieszkańców. Biorąc pod uwagę szanse, ryzyka, zagrożenia, że taka mała miejscowość ma fabrykę LG i popyt jest taki i stopy zwrotu takie, ale jak tą jedną fabrykę zamkną, no to nagle może zostać z produktem niesprzedajnym. To był super doskonały kierunek w momencie, kiedy my kupowaliśmy te mieszkania 3-4 lata temu i one były sprzedawane na tamten czas po koszcie wytworzenia w dużych miastach. Czyli nie było technicznej możliwości, żeby te ceny tych mieszkań spadły, bo się nie da wybudować po prostu. Już wtedy się nie dawało za tyle wybudować, ale ci deweloperzy w małych miastach jeszcze o tym nie wiedzieli. Więc to musiało pójść odbicie do cen rynkowych, no bo oni budowali, mieli to zakontraktowane, systemy gospodarcze i oni dopiero po sprzedaży inwestycji, budując kolejną, się kapnęli, że już się nie da tak zrobić. Ale w momencie, kiedy te ceny się bardzo mocno wyrównały, no to jest ciężko o przestrzeń do wzrostu wartości na ten moment. Myślę, że do innego worka należy wrzucić te mniejsze miejscowości, ale satelitarne. Dlatego, że można powiedzieć, że To one co są innego, duże to jest miasta. całkowicie co innego. A te ceny są jednak niższe, tak? To co już wcześniej powiedzieliśmy sobie. Pytanie, co się zadzieje ze stopami procentowymi, jeśli chodzi o te miejscowości typu B, o których Maciej wspomniał, czyli te mniej więcej od 150 do 450 000 mieszkańców, no bo teraz jest w głównej mierze jednak tam klient kredytowy i widzimy po reakcjach, po tym jak coś się sprzedaje, że jednak jest pewien hamulec. Zachód jest ciekawy. Gorzów Wielkopolski myślę, że jest wyjątkiem w tym zakresie. Gorzów Wielkopolski, przynajmniej w naszym odczuciu, akurat mamy sporo do czynienia w Gorzowie, bo Maciej troszeczkę też wywodzi się z tej miejscowości, spod tej miejscowości, a ja żonę mam z Gorzowa, więc na ten rynek siłą rzeczy Bo patrzymy. siłą rzeczy coś tam kupujemy. Podacie na obiad do rodziny i przy okazji coś kupicie. Blisko do Niemiec, blisko do Berlina, jak można powiedzieć, trasa wypadowa, trasa S3 na całym zachodzie, także tutaj akurat myślę, że jest to wyjątek. Dzięki bardzo za dziś, dzięki za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy.